Buenos dias! Witamy w kolejnym odcinku z dżungli. Witamy się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie przy kawusi. Właśnie jesteśmy na śniadanku, znaczy dopiero zaraz będzie, zaraz zaczynamy. Pogoda nas nie rozpieszcza. Padało całą noc, pada teraz, dobrze się spało, długo spaliśmy. I idziemy do dżungli znowu. Idziemy dzisiaj znowu do dżungli, ale idziemy na krótko, bo idziemy zdobyć drzewo, z którego będziemy potem robić kurarę. Będziemy robić truciznę, czyli tą czarną kurarę. Ale powiem wam, że wczoraj wieczorem umyłam włosy i jeszcze mam mokre, tu nic nie schnie. Nic, wszystko mokre w ogóle z dżungli wczorajszej. Chyba wszystko mokre zawieziemy do miasta, tak. bo no nie ma szans, po prostu nic nie schnie. No ale cóż, bądźcie z nami, widzimy się za chwilę. I jedziemy, ahoj, przygoda. Znaczy Jedziemy. Płyniemy. Tutaj rdzenni mieszkańcy się pytali, dlaczego się ubrałam jak do miasta, a nie do dżungli. Mam leginsy i kurtkę sportową. I podobno ten kolor przyciąga zwierzynę, więc fajnie. Może upolujemy jakiegoś jaguara. Może, kto wie. Jak oni mówią, że się płynie godzinę, to pamiętajcie, płyniecie za 2,5. Jak oni mówią, że się widzimy za 15 minut, to tak naprawdę widzicie się za godzinę. Tutaj oni się nie znają pojęcia czasu. Oni nie wiedzą, ile mają Nie lat, mają poczucia czasu. ale ogólnie nie znają czasu, więc i nie mają poczucia czasu, bo nie znają czasu. Więc tak naprawdę nie ma co ich pytać, za ile dopłyniesz. Dopłyniesz jak dopłyniesz. Ruszyliśmy w dżunglę. Ścieżka dzisiaj jest o wiele łatwiejsza, bo zobaczcie, tu jest normalnie ścieżka, więc nie jest tak źle. Deptane. Tak, idziemy. Tak wygląda dżungla w dzień. Dzisiaj nie biegniemy, więc możemy zrobić to trochę wolniej i wam pokażę. Oczywiście wilgotność. Nie obraźcie się, czasem będę robił tak, bo mi jest po prostu gorąco w tej czapce. 90 stopni wilgotności. Tak, 900 chyba. To jest tynki 900. Chciałem zauważyć jedno, że wszyscy ci hunterzy, oni są o wiele niżsi i dla nas białych to są specjalnie ścinane trochę drzewa, bo tak naprawdę oni jak idą, to im nie potrzeba aż takiej wysokości. Tym bardziej jak my wczoraj w dżungli się zgubiliśmy z Justyną 2 razy, była taka sytuacja, że oni przeszli 3 kroki dalej i nawet ich nie zobaczysz. Ale dlatego, bo oni po prostu są bez ubrań. Kamuflaż jest po prostu. Trochę nie wiem, ja ich I praktycznie naprawdę nie 5 widać. metrów dalej już nikogo nie widać. Tym bardziej trzeba pamiętać, że las deszczowy ma największe zalesienie na metr kwadratowy. Uwielbiam las po deszczu. Jeszcze zapach jest taki intensywny, a jak oni jeszcze w międzyczasie zetną coś maczetą i ta roślina na przykład daje taki specyficzny zapach, miesza się z tymi liśćmi, z tym wszystkim, co tu jest. Zapach dżungli jest niepowtarzalny, naprawdę. Idziemy już jakieś 40 minut i to jest taki dość szybki marsz. Po dżungli to się liczy razy 2. Nie wiem, czy widać, jak ja wyglądam. O. Jest hardkorowo, gorąco, ale spoko. Jest taki. Aha. Dobra, zobaczcie w ogóle, jak oni stoją, a jakie to jest drzewo. Po pierwsze, jest to ogromne i tu mamy taką korę z tego, jak widzicie. Weź sobie, Justynka. Do ssania. Weź sobie. ¿Bueno para el tomate? No, solo para otro medicamento para el estómago. No, spróbuj possać. ¿Verdad o no? No. Para veneno. I wypluj potem. Gusto sencillo. Claro. Wypluj. ¿Cómo son contradicciones? Si? ¿Cómo te Dobra, jak smakuje? que este es un veneno? Eso viene de muchas generaciones. No. Entonces, un día, Kwaśne, jest sour. Sour. Sour and Gorzkie. bitter, yeah. Bitter. Un poco ácido, un poco. Ojej, ale mam smak teraz taki. Czyli oni tak jakby z tego będą skrobali i będą to robili z tego właśnie kurarę. To jest całe właśnie to, które jest pokryte taką korą. Liany takie. Te liany i te A to chyba tak naprawdę są korzenie tego drzewa, chyba mi się wydaje. Nie, to jest... Nie, to nie jest korzeń. To jest To nie liana, jest to, co ale... rośnie tak ten? Pokażę wam. Zobaczcie. Drzewo, zobaczcie drzewo. To oni są. A drzewo jest po prostu szerokości tutaj, nie wiem. Raz, dwa, trzy,
4, no nie, 7 metrów ma szerokości. I jak widzicie, on wchodzi na górę teraz, tu. Tylko ta posiada kurarę, ta tutaj. I ona się zawija, jak widzicie, tu zaczyna się zawijać wokół tego. Dlatego on wchodzi na górę, tam, żeby wyciąć kawałek jej, żeby ją rozwinąć i ją zabrać ze sobą. O, zobaczcie, a tutaj wchodzi sobie wraz drugi Indianin z maczetą. I zobacz, i ten dziadek ma jakieś 70 lat generalnie, nie? Tak, i zobaczcie, a ja kurczę mam 37 i ja do połowy bym nie wszedł tego, co on wlazł. nasz kolega, No. będzie też wchodził. Ten dziadek ma naprawdę 70 lat. I on sobie pyk po lianie. Powiedz to mojej mamie, żeby tak zrobiła. Patrzcie, i to jest najlepsze to, że to jest ten 70-letni dziadek. Zobaczcie. Pyk. Zawiązał sobie taką liankę wokół stóp, żeby mieć opór po prostu większy. On w tym momencie jest na jakichś 7 metrach wysokości. Nie, może więcej. Dobra, z 10. Jednak. I sobie wchodzi po lianie. Ja do lian nie mam szczęścia. Może nie wchodziłem na tak grubą lianę, ale... O, teraz Maczetka. musi podskoczyć, żeby podać maczetę raczej. O, i ścina. Całą ścinę? Ja nie wiem. Ty, bo jak to pierdyknie, to tylko na nas. No trudno. Zostaniesz zabita przez kurarę, która jeszcze nie jest przygotowana. Jak widzicie, wreszcie ją odwiązują. Kurara rośnie do 7-8 metrów. Spada. Zobaczcie, już ją trochę odwiązali. I opa! Jest! Specjalnie wchodzą na górę, bo chodzi o to, że oni dokładnie wiedzą, w którym miejscu jest najlepsza wersja kurary. Fuck, kurwa. Ty jedziesz? Z dżungli wszystko może zaatakować, nawet drzewo. No jak widzicie, Rambo, bo tak się nazywa akurat ten... Nie, on nie ma tak na imię, to jest jego Ksywka bojowa. Ale ja się nie dziwię. On ma uda po prostu jak biegacz zawodowy. Jeden ruch maczetą i pach. Nie no, Rambo jest Rambo. I patrzcie, ciach, ciach i po robocie. I już wszystko pokrojone. Proszę bardzo, zjeżdża sobie po linie, po lianie. Normalnie. Patrz, on ma zawiązane, pokaż te stopy jak ma. Tak, właśnie ma tak lijankę i to jest właśnie ten 70-letni dziadek. Wokół stóp po prostu i ma oparcie. Można? Można. Po prostu dla nich łożenie po drzewach to już jest po prostu we krwi. Dostaliśmy ostrzeżenie, że trzeba uważać czasami na to drzewo, bo mogą być mrówki kuloodporne, które już widzieliście. Kurarę. To będziemy wiedzieć, jak przetworzyć. Może kiedyś do herbaty komuś leję. Myślisz, że ja nie wiem, o kim mówisz? No. Dobra, troszeczkę się podpytałem jeszcze i teraz zbieraliśmy tyle tego drewienka, jak widzicie. Z tego będzie litr płynu, z którego przygotowuje się tak naprawdę style tej kurary. To nie jest wcale dużo. Z liany będą robić sznurek, oczywiście, wiedzą, który wybrać. Zobaczcie, rozdwaja sobie go jeszcze, żeby przygotować sobie linkę, żeby związać te drewienka, łatwiej będzie transportować tam z powrotem. Ej, zobaczcie, można dobrze wyglądać bez siłowni, nie? Dobra, zbieramy lianę. Jak widać, oni podwiązują ją całą, żeby dobrze było nieść. I zawijamy się do łodzi. Dobra, wracamy. Rozpadało się. Najgorzej jest tylko tak naprawdę na łodzi, bo jak jesteście mokrzy, a łódź szybko płynie, to zimno jest po prostu. I tak się przedziera przez dżunglę właśnie. To jest ścieżka już dobrze wydeptana, po co jest pozaznaczana, że jest obcięte. I tędy po prostu. I tak jest bardzo szeroka jak dla nas, białych. Przepuściłam ich, bo idę chyba najwolniej ze wszystkich. A to dlatego, że... O kurwa, właśnie, ja się co chwilę o coś potykam. No ale trudno. Mam swoje tempo i tyle. Walczę tylko o to, żeby się nie wy... Ale teraz muszę chyba jednak przyspieszyć, bo oni narzucili tempo. A ja idę ostatnia, więc jak zgubię trop, to już po mnie. O, i Kamilek doszedł do mnie. Poczekał na mnie. Dzielnie idzie. Zobaczcie, jaka tu jest droga. Naprawdę jest hardkorowo. Powiem taką ciekawostkę a propos zapachu tutaj w dżungli. Podobno właśnie jest tak, że
zapach dżungli jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju i też uzależnia. A dlaczego? Z tego względu, że tutaj jest woń różnych olejków eterycznych, wilgotnych liści i tak dalej. No i że to po prostu podobno uzależnia. Ale ciekawe, czy będziemy mieli, o Jezu, zejście po dżungli i czy będziemy chcieli tutaj wrócić, ale czuję, że chyba tak. Nie ma to jak deszcz, pasz, nie? Super, najgorsze jest to, że jesteś cały mokry i teraz jak jedziesz szybko do śmigą, to wieje, nie? A ogólnie jest okej. Tu znaleźliśmy tapira. Chodź, pokaż się. Śmieszny. Tam masz dziurę z nosa. Śmieszny jesteś. Ale co ty masz taki, patrz ile kleszczy. Cały w kleszczach, zobaczcie. Blum, blum. Kitę, ma na imię Kitę. Weź, bo jak cię skopa walnie, może on nie lubi od tyłu. Grande? Sí. No más grande. Más grande. Sí, sí. Oh. Nie bój się, daj, normalnie. No nie bój się. No zobacz. Widzisz? Baby. A, baby, si. Normalnie jak świnia nasza, można powiedzieć, tak? Tylko, że w innej wersji, z nosem takim śmiesznym, ale nie boi się ludzi. Więc taka fajna odmiana świni, nie? Bo nie, on po prostu to jest zaprzyjaźnione, to jest ich maskota, on mówi, że Aha. taki jak piesek. Aha. No, ale prędzej czy później pewnie przerobiony będzie na obiad, nie? Dokładnie. Masz jeszcze skórkę. Dobra? Dobra. Ofu. Look how disgusting this is. Yeah. Oh shit. Oh shit. Zostaliśmy znów zaproszeni do domu i będziemy teraz przygotowywać wreszcie kurary. Mieliśmy przerwę na obiad, oczywiście pyszne te obiady. Tu trabajo también. A, si, perfekto. Dobra. Combine from trabajo. Trzymaj, będę pracował. Liście dzisiaj z dżungli też przynieśli i układa je, żeby po prostu jak będziemy skrobać te drewno, żeby to było skrobane bezpośrednio na to. To skrobujemy trochę jak marchewkę. Nie schodzi to jakoś bardzo trudno. Tylko spartańskie warunki takie u nas. Byśmy usiedli przy stole, nie? A normalne. No i co, obieramy, jak widzicie, cały z czarnego. O. Żeby tu nie zostało nic. Pyk. Tam już pan obrał jedno drewienko. No widzisz, szybszy jest, to ja dopiero, chociaż przyznam się, że ma mniejszy nożyk, to jest fajne, bo ja Wygodniej, pokaż. mam taką kosę. A nie na odwrót? Czy ją trzymać? Wiesz co, tak mi łatwiej niż tak. Tak? No, bo tak to mi się to wbija, a tak to mam całą w tym, nie? No. O, opa, i spadło. No i zobacz, schodzi. Nie jest tak, że nie schodzi. O, widzisz? O, proszę. Justynka to kurczę najlepsza jest do zabijania, do tworzenia mikstur, trucizn i w ogóle. Bo jak się motywację ma, to... No właśnie. Zobaczcie jaki ładnie idzie, patrzcie, pyk, pyk. Ja się męczyłem z tym drewienkiem jednym, no z tym tutaj długo. I pan tutaj produkuje normalnie strzałki, z których będzie wziął sobie nóż i równiutko palcem cyk, cyk, obiera, żeby była taka, o proszę, taki szpikulec. I potem z tego będą sobie moczać właśnie kurarę, tak jak tu, zobaczcie ile już tego mamy, dużo. To co jest na ścianie, to oni wyciągają z pewnego rodzaju palmy, takie włókna, potem troszeczkę je tam podgotowują, suszą i z tego rodzaju palmy robią sobie hamaki na przykład, albo Tam właśnie cała bransoletki i tak rodzinka dalej. sobie dosyć wytrzymałe te hamaki, zobaczcie, 3 osoby siedzą. I z tego właśnie robią hamaki. Chłopaki dalej skrobią, ale tu zobaczcie co jest. Tu jest malutka papuszka. Oni ją sobie złapali. No właśnie, przywiązali do patyka. Biedna się męczy. No, powiedz, co oni ci tu robią? Powiedz jak jest.
No właśnie, biedna papuszka. No i tak nie mają takiego poszanowania do zwierząt, to jest po prostu albo maskota, albo jedzenie i tyle. Ona ma tutaj podcięte skrzydła, więc i tak nie poleci. Teraz właśnie kolega sobie ją wziął na głowę i sobie z nią siedzi. Odwiązał ją od kijka. Oni jak polowali, znaleźli malutką zostawiła matka i po prostu wzięli do domu jako zabawkę. Tutaj jeszcze przewodnik nam powiedział, że właśnie facet siedzi sobie blisko ognia. Generalnie to siedzi na grillu, tylko że tam ledwo się pali. Z tego względu, że właśnie ciepło pomaga mu na ból pleców. On był dzisiaj rano tam chyba na polowaniu, czy gdzieś tam i wrócił, bolą go plecy, no to teraz sobie usiadł na grillu i wygrzewa sobie korzonki, żeby przestało go boleć. Tak się leczą. Zobaczcie, jak tutaj się dzieci bawią. Czyste szczęście, czysta radość. A tutaj zażywają sobie kąpieli na świeżym powietrzu. Tak? Ola! Wstydliwe są. Ola! Kamil dalej skrobie w chacie. Niestety nikt nie chce się z nim zamienić. Dzieci biegają po błocie. Ale pokażę wam coś tutaj. Dziewczyny sobie skubią wszy. Takie problemy ich tutaj dotykają niestety. Dzieci dzisiaj były też w szkole. Generalnie oni uczą się od poniedziałku do piątku, tak nam mówił nasz przewodnik. Kilka godzin dziennie, no i uczą się takich podstaw, wiecie, trochę historii Waorani, hiszpańskiego, matematyki, no i generalnie nauczyciel jakby jest z tej wioski, więc na tyle, ile oni sami mają wiedzy, tyle przekazują swoim dzieciom, no ale generalnie jakby ktoś chciał być jakimś wolontariuszem, przyjechać się na kilka miesięcy i pouczyć dzieci, nie wiem, chociażby języka angielskiego, no to oni zapraszają. Widzicie? Taką papuszkę biedną trzymają, ja bym ją puścił, szczerze powiem. Nie, i ona tak płacze, bo ona chce jeść akurat. Nie ma co jej jeść dać, nie? Tak. Chcesz papuszkę na rękę? Nie wiem, Nie? mówię, nie wiem. Biedna. Nie bój się. Nie chcę jej męczyć. O, jaki ma ten fioletowy język. Tak. No. No poskarż się, powiedz, co ci leży na Nie da... Wiesz, ale co ładna chodzi. jest. No, ładna jesteś, ale Powiedz coś. ja bym cię wypuścił, wiesz? Przepraszam, że mam brudne ręce, bo właśnie robiłem kurarę, nie dotykaj tego. Dobra, jak widzicie, on zebrał teraz wszystko to, co żeśmy zeskrobali, zawinął w liście. Trochę tego towaru jest, ale wcale z tego nie będzie dużo. Litr. Zawiążą sobie czubek O jest. mocno lianą. Widać, że wiążą to bardzo, bardzo ciasno. Stara się jak najciaśniej tylko może. Ściska. Proszę, mamy pochodnie. Są podzielone zdania, jak to wygląda. Niektórzy mówią, że wygląda jak duża pochodnia, a niektórzy jak duże skręcanie jointa. Widać, że jeszcze dziadek ściska to. O, si. To dziadek puścił bąka? Tak. Dmuchawkę i kij. Teraz on przywiązuje do tego, żeby to się trzymało jakoś. Taki lejek. Mi się wydaje, że to jest lejek. Kinka będzie próbowała brać papugę. No nie krzycz na mnie. Bo do tej pory wszyscy mają z niej bekę, bo nie bój się, nie ugryzie cię. Głaskać tylko. Ale one nie lubią głaskania. Musisz wziąć od dołu. Ona wtedy podskoczy i będzie piórami machała. Ty? No nie bój się. Nie, ja się boję. Nie bój się, nie ugryzie cię. Ona nawet nie gryzie. No, chodź, Aki. No. Boże, ona zaraz do ogniska wpadnie. No i do góry. O, masz. Udało ci się. A, gryzie mnie. Nie, ona tak podskubuje, bo się trzyma. Tylko. Widzisz? Jaka słodka. Fajna, nie? Nie lubię takich, że trzymają zwierzęta, biedne, obcięli jej skrzydełka. I no mi też jest szkoda, kurna, szkoda, bo ja bym wolał, żeby ona była wolna. Siedź. Zawsze marzyłem mieć papugę, ale dla mnie to jest takie papuga, chyba żeby była taka nauczona latać i w ogóle. Przygotowaną, to już jest gotowa, Wow, patrz jak to wygląda. tak? Czekaj, Widzisz? ale jak smoła. No.
O! Dobre? O kur... Bierze tą wodę i przepłukuje przez usta i dopiero wypluwa. To sobie delikatnie przecieknie powolutku Nie bój i się. już widzicie, delikatnie kapie. Delikatnie. To chodzi o to, żeby cały ten sok z tego wyciągnąć. Okej, teraz będziemy próbować małpki, jak smakuje. O nie. O kurwa. Dobra, ja spróbuję od razu zupki. Ay, güey. A, O Jezu, kaliente. jak to śmierdzi. O my god. Jest to sopa. Esa es la sopa. Sopa? Zaraz, spróbujemy teraz zupy. Bezpośrednio z gara, z juką. Jest bardzo gorące. Al ataque, vamos. Zupa. Jak rosół. Wszyscy jak się rzucili w ogóle. Zobaczcie. Nie ma to jak Michał. Ci urwałem kawałek mięśnia akurat z łapki to jest. Jak mięsko. Si? No? A, gorące. To wygląda jakby małpy jadły małpę normalnie. Serio? Serio. Dobre. Jak mięso. Daj mi to powąchać. Nie spróbuję. Myślałam, że się przekonam, ale nie. No, ale wszyscy się rzucili naprawdę, jakby to był taki rarytas. Rdzeń kręgowy z kręgosłupa. No kiss mięciutkie. today. No. Jeszcze na to, jak te dzieci normalnie się zabijają o małpę. Ładni są. Ej, ale jak? U nas dzieci w Polsce kuźwa jeść nie chcą, a tutaj patrzcie, co się dzieje. No i teraz powiedz dziecku, że nie je warzywek na przykład albo coś. Ja. Nie. Digo, ¿no? La piel es W buena. Polsce dzieci kurczaka nie chcą utknąć, a tu patrzcie, co się dzieje. A, skin? Naprawdę, This ja skin? nie Ja? wierzę w to, co widzę. Uwaga, będę jadł skórę teraz. Ya. E? Rico, rico. Mięciutka. ¿Qué le das a ella? Tłusta, ale brakuje przypraw, nie? No to jest A, po bo to prostu w bez wodzie. przypraw żadnych. Ogon mamy. A ja zjadłem rdzeń kręgowy, kawałek łapki i skórę. O, ogon. This is muscle as well. But very hard. No! I co? Ogon ciężko pogryźć. Ogon jest bardzo włóknisty. O, zobacz, jest taki, widzisz, ma takie, takie gumki jakby gumki recepturki jak. Patrz, Ogon. o ogon się biją. Kto pierwszy dostanie ogon? Jest mięsień tak jakby policzkowy z twarzy. Delicioso. Si. Very soft. Dobre. Bardzo dobre mięso. Spróbujemy mózgu. Pachnie jak ryba. O, mięciutki. Smaku jak wątróbka trochę. Wystarczy językiem o podniebienie i się tak rozpływa w ustach. Szpik kostny, to sweet. A się nie dziwię, że oni żyją tyle lat. Oni tak naprawdę dosyć No. zdrowo jedzą po Tak. prostu, nie? O. I wysysasz rurkę. Nie? Ciupar. Ciupar, ciupar. Si, para ciupar. A w ogóle to tutaj to się tak chodzi, jakby co. Najlepiej. Ani kalosze, ani klapki się nie sprawdzają najlepiej, bo są najbezpieczniej. Zobaczcie jeszcze, jak w ogóle tutaj dzieci niosą. Przewiązują sobie chustę na biodrze, się opiera i tyle.
Cała sztuka. Ah, fuck. Ale oni mają ze mnie polewę. Po prostu nie wejdę. Najlepsze mięsko dla mnie to było to tutaj stąd, z polika i z rączki jadłem, akurat było dobre, i z kręgosłupa szpik był też spoko, naprawdę. Jeżeli chodzi o mózg, to smakowało bardziej jak wątróbka, ale było bardzo mięciutkie, no tak mięciutkie, że językiem o podniebienie dało się. Uczymy się, jak robić strzałki, ale to nie jest takie proste, wam powiem. Tu trzeba sobie obracać w palcach cały czas ten kijek i no taka, trzeba trochę praktyki nabyć. Powiem wam, że to nie wcale takie proste. Nie jest proste. Teraz zobaczcie, jak on to robi. Zobaczcie, wyprostował po nas, pyk, 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 paluszkiem przyjechał i o, zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Ja sobie rozwiesiłam poncho, żeby mi wysło, a już dzieci mają zabawę, biegają sobie także same sobie wynajdują zabawki, a nie tam tak jak u nas 1 500 100 900, a przychodzi co do czego, to ja nie mam co robić, mi się nudzi. To jest tak zwana mimosa, czyli ślina, która, zobaczcie, jak się dotknie, cyk, widzicie? Składa się, po prostu. Tak to działa, cyk. Dobra, trochę pada, ale tutaj widzę, że będzie oczyszczanie najpierw Justyny. Wyszliśmy z rzeki i od razu bierzemy się za oczyszczanie. Ciepłe? Dobra, no to wio. Nabiera liści, woda. Dobra, i teraz będziesz płukana. Oczyszczana ze złej energii. Justynka jest w tym momencie. I to są liście właśnie ayahuaski, które do tego służą. O, jak widzicie. Może będzie już dobra dla męża. Zobaczymy. I po nogach po prostu, po głowie. Trochę się napije. Ja już takie widziałem kiedyś. Ale obcie. Ya. Ya está. Perfecto. Sí, limpiar. No i teraz pora na Kamila. Fajne to, takie ciepłe, nie? W garze ma liście i pluje potem na nas. O, teraz będzie pluł. Coña. Ya. Sí, gracias. Muchas gracias. Jak wrażenie? Czuję się oczyszczony. Proszę, jakie zabawy mają. Tapir se leży, a oni mu wyrywają kleszcze. A co? No. O, tapir se odpoczywa. My mamy czas wolny, spędzanie czasu z nimi. No niestety dużo ludzi siedzi w domach, bo po prostu pada. No to nikt nie będzie siedział na zewnątrz. Dobra, a my w międzyczasie powiemy wam kilka ciekawostek. I tak pada. Co się dowiedzieliśmy, jak tutaj Waorani żyli, zanim przyszła tak mocno do nich cywilizacja. Cywilizacja dopiero przyszła do nich w 2004 roku tak naprawdę. Oni powiedzieli, że wtedy firmy Petro zaczęły tutaj walczyć o tę ziemię, żeby wydobywać ropę, zrobili tutaj dla nich pas startowy, oni tu przylatywali, to dawali im za to coś, mieli na przykład szkołę właśnie, wybudowali im, albo na przykład boisko. I teraz wracając do rzeczy, jak to wyglądało jak oni tutaj żyli. No i tak naprawdę nikt tutaj nie wybiera sobie męża bądź żony. Nie ma tak jak u nas. Tutaj przychodził wódz, jak była fiesta, patrzył na kogoś, ty jesteś wolny, ty jesteś wolna, macie być razem. I już koniec. I tak postanowione i tak było. I oni od tego momentu są razem i nieważne, czy masz 15 lat, czy 16, czy 13, czy 12. Wódz zarządził i jesteście już razem, już możecie robić dzieci i bardzo często tutaj dzieci mają dzieci, można tak powiedzieć. U nich to jest całkowicie normalne. Zazwyczaj jest tak, że mężczyzna, czasem kobieta poluje. Niektóre są takie oczywiście, co jadą na polowanie, ale zazwyczaj mężczyzna poluje, dba o dom po prostu, dba o bezpieczeństwo i to jest podstawowym jego celem.
A kobieta jest od tego, żeby pójść na pole i załatwić maniok i tam dbać o pole i tak dalej. Oczywiście dbać też o dziecko i przy okazji przygotować jedzenie. O, a na przykład tutaj pani ma 16 lat i ma dziecko. Ola. I proszę bardzo, przyszliśmy na boisko, bo to jest jedyne miejsce, w którym aktualnie jest światło. Pogramy sobie Ale? z ninioskami trochę w piłkę. Ale boisko fajne. A few moments later. No i dobra, jesteśmy po meczu z chłopakami. Powiem wam szczerze, że oni przez to, że mają tylko to boisko tak naprawdę oprócz dżungli, to zasuwają tak, jak kurde Ronaldinho. Są mistrzami. Ja jestem w szoku po prostu. I najlepsze jest to, że gra się tutaj na bosaka. Justynka, Ale strzeliłam gola. tak, Justynka strzeliła gola. I cały czas na bosaka wszyscy cisną, nie? Oczywiście cisnęliśmy razem z nimi, twardo. I proszę bardzo, jakie są skutki. Wytarłem sobie stopę tak, że już nie jestem w stanie chodzić. Ale frajda była fajna. Bardzo fajna zabawa. No, Jeszcze jak będzie nabiegaliśmy okazja, się. to pogramy, ale ja bym wtedy już buty założyła, bo bez butów... O W kurde. ogóle oni naprawdę świetnie grają. Tak, To ja naprawdę. nie wiem. Jak kąpaliśmy się w rzece, to jeszcze w międzyczasie pytaliśmy się tych dzieci tam, czy widziały kiedyś anakondę. Tak, tu była przy Taka brzegu. dziewczynka mówi, no tak, no taka duża była. A kajmany, no też wychodzą tutaj na brzeg. A piranie? No, pirani to jest dużo. Więc generalnie tam jest mają, wszystko. Wyjebongo mają, Tak. no to po prostu się bawią i się nie boją. Dokładnie. A my cieniasy, białasy, wiecie. Sraliśmy po gaciach i ja większość czasu w wodzie spędziłam w kajaku, bo się bałam chlostać. Chlostać się bała. Jezu, jestem wycieńczona. No, a jeszcze dzisiaj Boże. przed nami kolacja zaraz. No bym a później, zjadła, coś muszę uzupełnić kalorie. no, a później jedziemy oglądać kajmany nocą. Podobno ich oczy świecą na czerwono, Tak. jak się świeci latarką. Zobaczymy. Zaraz przyzwyczaję stopę Ale- do bólu i będzie git. Ale mamy tarantulę. Proszę, jaka piękna. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Una tarántula. Ładna tarantulka. Más fuerte ha sido para mí la picada de... Igual me ha picado bullet ant. Weź, żeby na mnie nie wskoczyła. Mañana va a llover. Nie działa mikrofon. Moje cię! Dlaczego kazałeś jej skoczyć na mnie? Jezu! Nie chcę tego, odejdź ode mnie! Ona zawału dostanie przede mnie, no super! O no! No! Tak? Żabkę? Super, bardzo fajna żabka, nie polecam. Zabawy w dżungli.